Dzisiejszą nockę spędziliśmy w lesie. Przyjechaliśmy późno, było ciemno. To już nic nie kręciliśmy. Obecnie już się nas zjeżdżało bardzo dużo ludzi. My jesteśmy już po śniadanku. Deczko spakowani. I obecnie co robimy? Jemy mój tort. Syna miała niedawno urodziny, zostało nam jeszcze trochę tortu. Niam, niam. Karmelek. W 2004 roku w Rapsztynie na Jurze u stóp zamku stanęła drewniana chata Kocjana. Jest to zabytkowy dom z 1862 roku. W chacie tej mieszkał niegdyś i urodził się Antoni Kocjan, który w czasach II wojny światowej i przed nią był wybitnym konstruktorem szybowców i szefem wywiadu lotniczego AK. Antoni Kocjan aktywnie brał udział w ruchu oporu. To on odkrył tajemnicę niemieckiej broni V1 i V2. O Kocjanie mówi się nawet, że jest człowiekiem, który wygrał wojnę, ponieważ jako szef referatu lotniczego wywiadu ZWZ-AK sprawił, że alianci zbombardowali niemiecką fabrykę rakiet na wyspie Uznam, co znacząco opóźniło produkcję broni. Niestety Antoni Kocjan został zamordowany przez hitlerowskiego okupanta. Aresztowano go w sierpniu w 1944 roku w Warszawie i po torturach rozstrzelano. Zamek w Rapsztynie wchodzi w skład tzw. Orlich Gniazd. Pierwotny zamek, o którym wzmianki pochodzą z XIII wieku, był drewniany. Murowany wybudowany został za Kazimierza Wielkiego. O zamku w Rapsztynie krąży wiele legend. Jedna z nich mówi o zaklętych rycerzach. Jak głoszą legendy, ruiny zamku są niczym szczyt góry lodowej, bo pod nimi, głęboko pod ziemią, znajduje się drugi zamek, zaklęty. W jego komnatach śpią skamieniali chłopiec z pierścieniem z brylantów na palcu, dziewczynka z naszyjnikiem z pereł na szyi, natomiast w sąsiednich salach snem zaklętych śpią szeregi żelaznych rycerzy. Ponoć raz do roku, a ma to miejsce w niedzielę palmową, kiedy z miejscowego kościoła wychodzi procesja, pierścień, który ma na palcu chłopiec, obraca się. Wtedy rycerze budzą się ze swego snu i ucztują do nocy w zamkowych komnatach. Gdy wybija północ, na powrót zapadają w kamienny sen. Tak powtarza się co roku, dopóki pierścień skamieniałego chłopca nie zsunie mu się z palca. Gdy to nastąpi, rycerze zostaną uwolnieni z zaklęcia. Przebudzeni staną pod wodzą chłopca do boju z wrogami Polski. Pomogą im również przebudzone inne zaklęte wojska. Po zwycięstwie dziewczynka z perłami ofiaruje każdemu rycerzowi jedną perłę na pamiątkę wybawienia ojczyzny. Sądząc po zakończeniu legendy, musiała ona powstać w czasach, gdy Polska była pod zaborami. Kim jest chłopiec i cóż to za dziewczę z naszyjnikiem z pereł i cóż za rycerze spoczywają w zaklętym zamku, tego legenda nie precyzuje. Właśnie zwiedziliśmy zamek w Rapsztynie. Bilet wstępu kosztował nas za 4 osoby 40 zł. Oczywiście musieliśmy też magnesy kupić, bo jakby inaczej. Tutaj Wam pokazuję, ile nas to kosztowało. Ogólnie polecamy Wam zwiedzanie zamku z aplikacją Zamek Rapsztyn. Tam macie audiotour tak zwany. Możecie sobie puścić historię całego zamku. W różnych miejscach są oznaczone numerki i te numerki odpowiadają ścieżce dźwiękowej w aplikacji, także nie musicie brać wtedy zwiedzania z przewodnikiem, tylko możecie sobie sami zwiedzić i posłuchać. Także polecamy gorąco. A gdzie wilczki są teraz? Na pustyni. A na jakiej? Nie wiem. Błędowskiej.
Błędowskiej. Przyjechaliśmy sobie zjeść tutaj obiadek. Myśleliśmy, że dojedziemy na samą pustynię, bo droga prowadzi tutaj od strony Róży Wiatrów. Ale straż nam zostawiła wjazd i nie pozwolili nam jechać dalej niż 300 metrów na parking, bo organizowany jest tutaj Dzień Dziecka, jak widać. Tyle piasku to jeszcze chyba nie widziałaś, co? Tak więc dojechaliśmy już do domu, po części rozpakowaliśmy się, jeszcze zostało tam parę rzeczy. Zdania nie zaczyna się od tak więc. To się wytnie. Tak więc, to się wytnie. Tak, to się bardzo wytnie. Przyjechaliśmy już do domku, częściowo rozpakowaliśmy się. Weekend zaliczamy raczej do udanych. Dlaczego raczej? No w sumie patrząc na to, że nam w drodze z miejscówki w Ogrodzieńcu na Złoty Potok wysiadł gaz w aucie. Aha, no to jest taka I na to, drobnostka. że klima nam też odmówiła w drodze powrotnej, Tak, z Olkusza już coś jej się zrobiło i powiedziała nie. i żeśmy się gotowali w Troszkę samochodzie. żeśmy się usmażyli. Poza tym spoko. Także polecamy. I zamki, i te miejscówki, które Wam wrzucimy w linkach. Jakieś namiary na mapach Google'a, na te miejscówki, w których byliśmy. Polecamy na pewno Park Doświadczeń Fizycznych w Ogrodzieńcu. I nie wiem, jak tam w Domu Strachów było, ale ja tam nie byłam. Ja poszłam do kotków wtedy. Fajnie było. Nie jest całkiem strasznie, także jest okej. Natalka się popłakała jedynie. No, wystraszyła się wilka, znaczy psa z czerwonymi oczami. No. No, a tak poza tym nie było aż tak strasznie. To jeszcze tyle. Do zobaczenia w następnym vlogu. Dzięki, że oglądaliście. Subskrybujcie i lajkujcie. Jak chcecie po prostu. Jak nie chcecie, to napiszcie, że jest do dupy. Każdy komentarz, nawet taki krytyczny, jest mile widziany. Tak. Konstruktywna krytyka jak najbardziej mile widziana. To do zobaczenia. Na razie. Pa, pa!